Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost firm, które składają deklaracje, że ich biznes będzie stawał się coraz bardziej zrównoważony. Biorąc pod uwagę, że jeszcze 3-4 lata temu było to zaledwie kilka procent, widać, jak zmienia się pojmowanie biznesu. Coraz więcej inwestorów i instytucji finansujących Unihouse stawia wskaźniki środowiskowe jako kryterium wyboru lub uzależnia od nich jakość pozyskiwanego kapitału. Dodatkowo ustawodawcy, Komisja Europejska, rządy, samorządy wprowadzają kolejne regulacje w zakresie ochrony środowiska i klimatu, które muszą być przez nas respektowane. To jest być albo nie być dla firm. To oznacza, że wszyscy w ciągu najbliższych lat będziemy zmuszeni dostosować się do tych oczekiwań i nowych warunków funkcjonowania. Jako zarząd naszej spółki już dawno zdawaliśmy sobie sprawę, że nasz sukces rynkowy zależy w znacznej mierze od tego, czy w porę odczytamy ekonomiczne trendy związane ze zrównoważonym biznesem. Zagraniczne rynki, na których działamy, Skandynawia, Szwecja, Norwegia, a także Niemcy, od dawna uczyły nas prowadzenia działalności budowlanej w sposób zintegrowany z myśleniem o środowisku. Ale nie jest tak, że o środowisku tylko myślimy. Nie wystarczają już same deklaracje. W dobie łatwego dostępu do informacji konsumenci mogą w szybki oraz prosty sposób zweryfikować działania prowadzone przez firmy i co najważniejsze, coraz chętniej to robią. Dlatego też w spółce Unihouse podejmujemy konkretne działania w tym obszarze, dążąc do sprostania presji ze strony inwestorów, regulatorów oraz konsumentów. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia analiz śladu węglowego budynku już w trakcie procesu projektowania. Na tym etapie mamy wpływ na wiele decyzji, które determinują całkowity ślad węglowy. Jako spółka mierzymy i analizujemy wielkość śladu węglowego, który wnosimy podczas całej naszej działalności oraz dokonujemy analiz cyklu życia obiektów i oceniamy efekty, jakie dany budynek wywiera na środowisko w całym cyklu życia. Informacje te służą nam do planowania dalszych działań i obierania kierunków ograniczających ten wpływ. Działaniami takimi są m.in. korzystanie z materiałów posiadających deklaracje środowiskowe, a także poszukiwanie materiałów o niższym śladzie węglowym jako zamienników, maksymalne wykorzystanie odpadów i materiałów produkcyjnych, zmniejszenie odległości transportowych materiałów poprzez wybór producentów, których fabryki są zlokalizowane lokalnie, projektowanie budynków z zapewnieniem odpowiedniej izolacyjności przegród oraz wysoko efektywnych systemów wentylacji i ogrzewania oraz wykorzystanie w procesie budowy w miarę możliwości niskoemisyjnych bądź odnawialnych źródeł energii. Budynek zgodny z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym jest to taki budynek, w którym materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów jest jak najbardziej zminimalizowane. Taki budynek powinien składać się z komponentów wykonanych z naturalnych, odnawialnych materiałów lub pochodzących z recyklingu, łatwych do demontażu i ponownego wykorzystania. W tę ideę wpisuje się budownictwo modułowe w szkielecie drewnianym, które opiera się na odnawialnych materiałach, głównie drewnie. Dodatkowo zastosowanie prefabrykacji, w której procesy są kontrolowane i usprawniane, przyczynia się do lepszej wydajności procesów budowlanych, zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych oraz zmniejszenia zużycia surowców i mediów niż w przypadku tradycyjnej budowy. Ważnym aspektem, na który jako spółka Unihouse kładziemy duży nacisk, jest proces gospodarowania odpadami. Dokładnie analizujemy ścieżkę ich wytwarzania, segregacji i późniejszego zagospodarowania. Stopień segregacji w fabryce Unihouse wynosi prawie 80%. Zrównoważony przemysł jest niezbędnym ogniwem osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i środowiskowych. Poza niepodważalnymi korzyściami ekologicznymi, stosowanie zasad zrównoważonego przemysłu przez organizacje zwiększa rentowność firm. Dokonywanie wyborów mających na celu zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie produkcji odpadów prowadzi do zwiększenia wydajności operacyjnej, co może mieć realny wpływ na wyniki finansowe. Firmy zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przyciągają świadomych ekologicznie klientów, a także mają lepszy wynik ESG, co przekłada się na łatwiejszy dostęp do nowych opcji finansowania. Współpraca pomiędzy naszą spółką a organami regulacyjnymi odbywa się w kilku obszarach. Po pierwsze, jesteśmy podmiotem, który wnioskuje do organów o udzielenie adekwatnych decyzji środowiskowych związanych z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej. Dotyczy to takich kwestii jak gospodarowanie odpadami, wytwarzanie ścieków czy emitowanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Jesteśmy również zobligowani do składania instytucjom nadzorującym różnego rodzaju sprawozdań
i przekazywania informacji związanych z korzystaniem przez nas ze środowiska. Z drugiej strony instytucje ochrony środowiska kontrolują naszą działalność pod kątem zgodności w zakresie przestrzegania przepisów i regulacji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują również, że coraz częściej dochodzi do wspólnej komunikacji związanej z konsultowaniem projektów aktów prawnych. Uważamy, że jest to bardzo dobry kierunek, by włączyć głos biznesu w tworzenie regulacji przy poszanowaniu wszystkich stron.